Witam serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej historii, która naprawdę działa na wyobraźnię. Chodzi o jacht Opty i Leonidę Teligę. To był, jak wiemy, pierwszy Polak, który samotnie opłynął świat. Tak, mamy tu sporo materiałów z Narodowego Muzeum Morskiego, trochę danych encyklopedycznych, artykuły żeglarskie, no i ciekawe recenzje książki samego Teligi. No właśnie. Chcemy jakby dotrzeć do sedna tej wyprawy. Kim był Teliga? Z czym się mierzył? No i co nam po nim zostało? Zajmijmy się tym. Leonid Teliga, to postać absolutnie fascynująca. Samo marzenie o takim rejsie w PRL-u, wiesz, to już było coś. Wymagało gigantycznej determinacji. Absolutnie widać to nawet w tej słynnej anegdocie o nazwie jachtu, prawda? Tak, tak. Że jak się uda zbudować jacht, to będzie optymista, a jak nie, to zostanie mu kajak pesymista na Mazury. To wiesz, świetnie pokazuje jego podejście. Dokładnie. I ten optymizm, jak wynika ze źródeł, to nie była tylko cecha charakteru. To było jakby narzędzie przetrwania, świadomie używane. No pewnie, był mu potrzebny od samego początku. Jacht, ten konik morski, konstrukcja Leonatu Miłowicza, niecałe 10 metrów długości, no cóż, powstawał najpierw z jego prywatnych oszczędności. Dopiero później zdobył wsparcie instytucji. Samo to, że doprowadził budowę do końca w tamtych czasach, to już był sukces. Ogromny. A sam start rejsu też powiedzmy nie był standardowy. Nie wypłynął od tak z Gdyni. Nie. Jacht musiał być załadowany na statek PLO, MS Słupsk i przewieziony do Kazablanki. Wszystko przez pogodę. Grudzień 66 na Bałtyku, wiadomo. No właśnie. Więc właściwy start był z Kazablanki 25 stycznia 1967. Od razu jakby próba charakteru. I to był dopiero początek. Prawie 46 000 mil morskich, ponad 2 lata w morzu. Ta podróż była pełna wyzwań. O tak. Już w Las Palmas spędził ponad miesiąc na naprawach. Taki morski chrzest. Potem przy kanale panamskim pojawiły się problemy natury politycznej. Czekał 11 dni na zgodę. Pomogła dopiero interwencja prasy i ambasady, tak? Dokładnie. A potem na Pacyfiku koło Tahiti miał w nocy zderzenie z pniem drzewa. Uszkodził kadłub. To musiało być naprawdę straszne. I właśnie wtedy na Fidżi podjął tę niesamowitą decyzję płynąć dalej non-stop aż do Dakaru. Tak, to było rekordowe 165 dni samotności. Co go skłoniło? Źródła sugerują kilka rzeczy. Na pewno, niestety, postępująca choroba nowotworowa, o której już wtedy wiedział. Ale być może też względy praktyczne. Wiesz, trudności z wizą, z walutą w niektórych portach. Pamiętajmy, że samo załatwienie zgody na rejs i zdobycie dewiz w PRL-u to była administracyjna droga przez mękę. Może po prostu chciał jak najszybciej wracać. Ten etap chyba był najcięższy psychicznie i fizycznie. Cieśnina Torresa, uderzenie bomem, gorączka. Tak, a do tego nawigacja wśród raf. Bardzo zdradliwa. Potem walka ze sztormami koło przylądka Dobrej Nadziei. Podobno napisał wtedy taką fraszkę dla podtrzymania ducha, znowu ten jego sposób radzenia sobie, wiesz. Niesamowite. A jakby tego było mało, później jeszcze stracił maszt. Wpadł w trąbę powietrzną. Po prostu niewiarygodna siła woli. Pętlę wokółziemską zamknął 5 kwietnia 1969 roku. Mówiliśmy o jego optymizmie, ale źródła pokazują też inne cechy. Recenzje jego książki Samotny rejs Opty podkreślają jego poczucie humoru, dystans do siebie. To prawda. Jego rejs miał inny charakter niż późniejsza wyprawa Henryka Jaskuły, który płynął non-stop. Teliga jednak zawijał do portów, zwiedzał, poznawał ludzi. Podobno na Karaibach sprzedał nawet swój obraz, żeby mieć trochę pieniędzy. Ciekawe. Jego zapiski, zredagowane pośmiertnie przez brata, pokazują człowieka po prostu ciekawego świata. Tak. Chociaż niektóre źródła, powiedzmy, sugerują, że oficjalna relacja, ta książkowa, mogła nie oddawać pełni trudności związanych z realiami PRL. No tak, kwestie paszportowe, walutowe. Trzeba o tym pamiętać jako o ważnym kontekście historycznym. Oczywiście bez oceniania. Jasne. Jakie jest więc dziedzictwo tego rejsu? Przede wszystkim Teliga to pierwszy Polak, który samotnie opłynął świat. Czasem wspomina się wcześniejszy, ale etapowy rejs Władysława Wagnera, ale Teliga był pierwszy w takiej formule. Stał się ikoną, inspiracją dla wielu. Niewątpliwie. A co z samym jachtem Opti?
Przetrwał? Tak, na szczęście. Po rejsie służył jeszcze w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, a dzisiaj jest pięknie odrestaurowanym eksponatem. Gdzie można go zobaczyć? Żyje w jego książce, a także w wierszu Bohdana Urbankowskiego. Podsumowując, historia Leonida Teligi i jego opty to opowieść o naprawdę niezwykłym optymizmie, o sile woli, o przekraczaniu granic geograficznych, zdrowotnych, technicznych, ale też tych narzuconych przez politykę tamtych czasów. Dokładnie. I to prowadzi nas do takiego pytania na koniec. Dziś, w dobie GPS-ów, globalnej komunikacji, satelitarnych telefonów, zaawansowanej technologii, co jest współczesnym odpowiednikiem wyzwań, przed którymi stanął Teliga? Gdzie dzisiaj szukać przestrzeni na taki właśnie optymizm i determinację, by realizować marzenia, które wydają się niemożliwe? To chyba pytanie, nad którym każdy może się zastanowić.